Witam Państwa bardzo serdecznie w części, która będzie poświęcona praktycznemu wykorzystaniu repozytorium cyfrowego Photodendro. Jak Państwo widzicie, jestem już tutaj na stronie głównej. Adres strony jest następujący: photodendro.pawse.eu. Na ten moment nie jest włączona polska wersja językowa. Zapraszam do tego, żeby ją zmienić. W prawym górnym rogu przyciskam ikonkę PL i zostanie ona dostosowana do języka polskiego. Jak wspominałam w poprzedniej części, jest tutaj wbudowany mechanizm wyszukiwania poprzez słowa kluczowe. Możemy też kliknąć w samą lupkę i również zostaniemy przekierowani do wyników rezultatów wyszukiwania. Następnie 4 różne sposoby na to, aby przeszukiwać te zasoby. Jak Państwo zjedziecie dalej, tutaj jest opis repozytorium i są tutaj loga wszystkich instytucji czy partnerów, którzy biorą udział w projekcie. Ok, wracamy do naszego wyszukiwania. Może skorzystajmy z samej lupki bez wpisywania słów kluczowych. Zostałam przeniesiona, proszę bardzo. Mamy 323 wyniki. Wypadałoby pewnie je troszeczkę ograniczyć, więc przede wszystkim wybiorę sobie tutaj te, które są w języku polskim. Jak Państwo widzą, język angielski, portugalski, polski, grecki i niezależnie od języka wybieram tutaj język polski. Chciałam Państwu tylko pokazać w praktyce, jak to wygląda. Załóżmy, że interesuje nas układ odpornościowy w infekcji COVID a płeć, albo przy otyłości, więc klikamy sobie na tę ikonę, przechodzimy dalej do strony. Znajdują się tutaj ogólne informacje, miniaturka, ikony, o których Państwu opowiadałam, czyli tutaj kwestia zobacz, pobierz, udostępnij. Słowa kluczowe, które też po kliknięciu zostaniemy przeniesieni do rezultatów wyszukiwania, które będą gromadziły wszystkie rezultaty, które będą dotyczyły tego słowa kluczowego. Możemy nawet sobie kliknąć i zobaczyć, jakie rezultaty wyszukiwania mamy pod słowem COVID. Ok, jesteśmy przeniesieni. Zobaczcie Państwo, to nie są tylko infografiki, ale też tutaj symulacje, praca z danymi. Myślę, że ciekawe byłoby właśnie wykorzystanie czegoś takiego. Macie Państwo na przykład mapę i oś czasu rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, czy mapę świata i chorób zakaźnych. Myślę, że tutaj te dwie mapy możemy sobie zobaczyć i obejrzeć, przetestować. I dalej przechodzimy na kolejną stronę, kolejne propozycje. Ok, i znajduje się też ta infografika, którą Państwu chciałam pokazać, układ odpornościowy i podatność na infekcję, w tym wypadku COVID, a otyłość. Po kliknięciu zostaniemy przekierowani do pełnego obrazu tej infografiki. Możecie Państwo zobaczyć. Tutaj zawsze są podane źródła. Gdybyście Państwo chcieli rozszerzyć dany temat, tutaj jesteśmy wpisane jako autorki, oczywiście logotypy Unii Europejskiej, projektu i instytucji, która jakby zarządza prawami autorskimi tutaj. Ok, w porządku, więc tak wygląda nasza infografika. Możemy ją wykorzystać przy właśnie omawianiu chociażby czynników, które przyczyniają się do otyłości i które utrudniają utratę masy ciała, ale też właśnie wpływu otyłości na układ odpornościowy. Ok, przejdźmy z powrotem do wyników wyszukiwania. Pokażę Państwu tę mapę i oś czasu, o której wspominałam przed chwileczką. Ok, klikam sobie na nią i dalej zostałam przekierowana w nowej karcie, więc przyklejam link, żebyście Państwo mogli zobaczyć. Ok, pojawiła się mapa świata. W lewym górnym rogu macie Państwo też do wyboru różne choroby, które możemy analizować, jakby rozprzestrzenianie się chorób możemy analizować. Wybieram COVID-19. Macie Państwo opis i rozpoczynamy nasz przegląd od grudnia 2019 roku.
Zamknę to, tak, że tutaj pojawiają się pierwsze przypadki zachorowań, ale jak zaczniemy sobie dalej podążać na osi czasu, to zaczniemy zauważać, że to się mocno zmienia. Możemy analizować, jak szybko rozprzestrzenia się choroba, jaka jest zachorowalność ludzi w danej części świata, tak, i jak w ogóle wygląda tak historycznie rozprzestrzenianie się, radzenie sobie z tą chorobą i tak dalej. Tak więc jest to ciekawa alternatywa wobec samego takiego opisu tekstowego. Tutaj możemy analizować, sprawdzać, zadawać sobie pytania, stawiać hipotezy i tak dalej. W kontekście takich dynamicznych reprezentacji chciałam Państwu pokazać jeszcze jedno narzędzie. Okay, przejdę do strony głównej. Wybiorę lupkę, albo właściwie cofnę się i wybiorę typ zasobów edukacyjnych. OK, i wybiorę tutaj opcję z właśnie eksploracja i dociekanie. I tutaj ciekawą propozycją są parametry, które wpływają na odporność zbiorową. Możecie Państwo przejść, przeczytać oczywiście ten opis, bo tutaj jest wyjaśnione, w jaki sposób wykorzystywać ten zasób. Ja tylko Państwu chciałam pokazać, jak on wygląda w użyciu. Jest on o tyle ciekawy, że możemy tutaj po raz kolejny wybrać chorobę, która nas interesuje. Tutaj parametry zostały wybrane dla właśnie COVID-19. Możemy zmieniać te parametry i bawić się troszeczkę tymi danymi, eksplorować, zadawać sobie pytania, co by było, gdybyśmy zmienili te parametry. Macie Państwo też osoby, które właśnie będą zainfekowane, wyleczone, zaszczepione i te, które mogą się potencjalnie zarazić, więc możemy obserwować to, jak przebiega, jak te dane epidemiologiczne są, jak się tutaj pojawiają, i możemy je analizować i zobaczyć właśnie, jak przebiega rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej. Okay, więc tutaj kilka chorób, różne parametry. Myślę, że to też jest dosyć ciekawe narzędzie do tego, żeby poprzyglądać się różnym tematom. OK, możecie Państwo wybierać też inne typy zasobów, infografiki, tutaj eksperymenty, gry, chociaż tych gier nie ma jeszcze tak dużo, ale coś tutaj powoli się pojawia. OK. I tutaj zawsze, kiedy Państwo klikniecie w tą ikonkę, zostaniecie przekierowani do strony głównej, więc sama nawigacja po stronie wydaje się być łatwa. Tyle z mojej strony. Zapraszam Państwa do tego, żebyście Państwo wpisali kilka słów kluczowych, które są ważne z Waszej perspektywy, zobaczyli, czy są tam jakieś zasoby, które będą adekwatne do Państwa potrzeb. Przypomnę, że tam są różne zasoby, nie tylko te, które będą mocno osadzone w biologii, ale będą też dotyczyły stylu życia. Znajdziecie Państwo tam na przykład też warsztat dla rodziców na temat tego, w jaki sposób dogadywać się z nastolatkami, więc zapraszam do tego, żeby każdy ze swojej dziedziny postarał się znaleźć coś interesującego, przeszedł też na stronę obiektu edukacyjnego, pobrał ten obiekt i być może wykorzystał w swojej pracy. Ja bardzo serdecznie dziękuję.